Cześć, jestem Maniek, jestem psem ze schroniska i znów jestem na Whitecacie. Mamy spore zaległości, dawno nas tu nie było, więc pora nadrobić trochę. Ale najpierw coś wam pokażę, żeby nie było, że ciągle tylko przy tej drabinie siedzę i nic nie robię. Wracamy do remontu. Niestety część pokładników dachu sterówki była w bardzo słabym stanie. Niektóre pokładniki spróchniały od wody, która się do nich dostała. W jakimś było pęknięcie, a z kolei inne w trakcie życia jachtu i kolejnych ulepszeń zostały przecięte. Pracę rozpoczęliśmy od tego najbardziej zjedzonego przez wodę. Najpierw trzeba było usunąć spróchniałe resztki pokładników. W międzyczasie okazało się, że od boku sterówki są wkręcone dodatkowe wkręty i że aby się tego wszystkiego pozbyć, najpierw trzeba było usunąć trochę więcej elementów. I tak one były do wymiany, trochę spróchniałe i w większości mokre. Oczywiście nie obyło się bez fachowych konsultacji, co z tym fantem zrobić. Trzeba było się zastanowić, jak to naprawić, aby było trwałe i solidne. W końcu do tych elementów jest mocowana listwa pełniąca rolę handrelingu. Oryginalnie wnętrze konstrukcji było wypełnione sosną. Od góry na to przyszła sklejka pokładu dachu sterówki, z pozostałych stron był tik. Niestety dziobowy i rufowy kawałek tiku też już był w średnim stanie. Teraz całe wnętrze to będzie solidna dębina, będzie to zarówno bardzo trwałe rozwiązanie, jak i świetne miejsce mocowania handrelingu. Pokładnik wstępnie oczyszczony, zestopniowany, tak aby klejenie kolejnych list pokładnika było całkiem wytrzymałe. Pierwsza listwa klejona do grubej sklejki pod sufitki, z kolei ostatnia, trzecia listwa klejona i przykręcona do pierwszych dwóch.
W międzyczasie klejenia prace rozbiórkowe dalej postępują. Tu trochę niszczenia, a tu już trochę naprawiania. Taki malutki fragmencik pokładnika do wymiany. Było pęknięcie i jeszcze otwory wykorzystane na poprowadzenie kabli. Powodowało to znaczne osłabienie pokładnika w tym miejscu. Miał wyjść fajny timelapse z pęczniejącym klejem, ale trochę przesadziliśmy z tą ilością. Oprócz pokładników trzeba było naprawić tikowy element ścianek sterówki. Drobne wklejki wystarczyły, ale zabawy było niemało. Ładnie trzeba te elementy spasować, w końcu są widoczne, a do tego żadnych kątów prostych czy równoległych do siebie płaszczyzn tutaj nie ma. Żeby to skleić, musiał powstać taki jeż. I to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli się Wam podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie. Niebawem kolejne dzieje remontowe. Dziękujemy za oglądanie.